To jest najnowsze BMW M3 E46 z serii Redline Club, które swoją premierę miało nie tak dawno temu. Było ono dostępne do kupienia na stronie Mattel Creations w cenie 140 zł plus koszt dostawy. Ale nie jest to jedyny model, który dzisiaj zobaczycie, bo w dzisiejszym odcinku pokażę wam dosłownie każde BMW, które kiedykolwiek wyszło z serii Redline Club. Dodatkowo pokażę wam ekskluzywny model BMW, który można było zdobyć podczas konwentu w Meksyku. No a oprócz tego ostatnio na YouTube na kanale Ulej Mleja ukazał się ostateczny wygląd BMW M3 E36 właśnie z serii Redline Club. No i na tą BM-kę również dzisiaj sobie rzucimy okiem, ale zacznijmy od czegoś bardziej przyziemnego, czyli zacznijmy od zwykłych Hot Wheelsów Premium. Ja w ręce tutaj trzymam dwa modele BMW M3 E46, jeden czerwony, drugi biały. Zacznijmy sobie od czerwonego, pochodzi on z serii Hot Wheels Premium, Car Culture, Autostrasse. Reszta tego setu to modele takie jak Mercedes-Benz 280 SL, Lamborghini Urus, Alpine A110 oraz Volvo 142 GL. Przechodząc do samej BM-eczki, to jest tutaj jedna ciekawostka, bo zobaczcie jak Mattel nazywa te modele. Czerwoną mamy ewidentnie podpisaną BMW M3 E46, natomiast ta biała jest po prostu podpisana jako BMW M3, no zabrakło tutaj dopisania, która jest to generacja. BM-ka w czerwonym lakierze na dużych chromowanych kołach wygląda naprawdę dobrze, niczego jej tutaj nie brakuje, no może poza lusterkami. No a my przejdźmy sobie do białej i co ciekawe, biała w dokładnie takim samym malowaniu wyszła w sumie 3 razy. No więc Mattel wykazał się tutaj typowo ogromnym lenistwem, wypuszczając 3 razy dokładnie ten sam model w dokładnie tym samym malowaniu. Ej, nie pisz tam komentarza, że otwieranie boli, zobacz. Mam jeszcze jedną sztukę, więc taki jeden luzaczek nie zaszkodzi. Z tym niepisaniem komentarza to może trochę przesadziłem. Algorytm lubi takie rzeczy, więc napisz komentarz, no i zostaw łapkę w górę. No i zobaczcie, BM-ka jest zapakowana dodatkowo z takim plastikiem. No i taki plastik jest moim zdaniem kozacki, bo wtedy Hot Wheelsy o wiele rzadziej uszkadzają się w transporcie. No i wracamy do BM-eczki, tak ona się prezentuje. Jest cała biała, na dużych, tym razem turkusowych felgach. No i mimo, że premki są w tej samej cenie, to zobaczcie, w białej nie mamy z tyłu rejestracji, a dla porównania w czerwonej rejestracja ta była. Ja już to wcześniej sprawdzałem, no i one niczym więcej się nie różnią, oprócz właśnie tą rejestracją. Więc mimo tego, że cena teoretycznie ta sama, no to czerwona jednak plusuje tutaj bardziej, bo ma po prostu o ten jeden detal więcej. No i muszę przyznać, że odlew tego E46 jest wykonany naprawdę dobrze. Model prezentuje się genialnie, jedyny minus to faktycznie ten brak lusterek. A to białe E46 otworzyłem nie bez powodu, bo teraz porównamy je sobie do E46, które również jest w kolorze białym. No a tym E46 jest właśnie ekskluzywny model z konwentu w Meksyku. A sponsorem dzisiejszego odcinka jestem ja, a tak właściwie to mój sklep internetowy krajen.pl. Z nowości to na sklep wjechało trochę premek, mamy zestawy Exotic Envy, zestawy z Szybkich i Wściekłych, Porsche 944, Toyota AE86, Nissan Silati, Toyota Soarer i 3 furki z setu Slide Street 2, czyli Lamborghini Huracan w Liberty Walku, Toyota GR Corolla, no i Nissan 240 SX. No ale myślę, że pod ten odcinek najlepiej będzie zareklamować taki kontenerek Autostrasse, bo w nim znajduje się nic innego jak BMW M3 E46. To jest właśnie ta czerwona premeczka, którą przed chwilą wam pokazywałem. Więc jeśli ty chcesz sobie sprawić takie E46 w luzaku, no to kontener dostępny jest na krajen.pl, a jego cena to 149 zł. No i z góry bardzo dziękuję za wsparcie kanału, a my wracamy do odcinka. No i tak się prezentuje opakowanie. Na pierwszy rzut oka wygląda jak zwykła gablotka od RLC, ale RLC to nie jest, zobaczcie, od razu tutaj rzucają nam się w oczy napisy po hiszpańsku, co już samo w sobie sugeruje nam to, że właśnie będzie to gablotka z konwentu w Meksyku. Wyciągamy sobie to wewnętrzne opakowanie, tutaj również jest podpisane, że jest to E46, nie zabrakło nam tego oznaczenia generacji, oczywiście Metal, Real Riders, tutaj na opakowaniu tak ledwo co, ale możemy zobaczyć model, który jest w środku. No i robimy wielkie odsłonięcie. Nice. Tak prezentuje się nasz model z konwentu, zobaczcie, on jest biały w kolorystykę M, nie ma tutaj lakieru Spectra Flame. Takie modele konwentowe z Meksyku wychodzą co rok, kiedyś były na kartach, obecnie zawsze wychodzą w gablotkach. No i ten model zrobiony jest na tym samym odlewie, co po prostu zwykła premka. Totalnie niczym się on nie różni, oprócz właśnie malowania, bo mamy tutaj malowanie, które było ekskluzywne właśnie na konwent w Meksyku. Zobaczcie, nawet na tylnej rejestracji mamy napis Mexico. Wartość takiego konwentowego modelu BMW to okolice 250-300 zł. Z tego co pamiętam, to udało mi się go kupić na giełdzie w Sopocie właśnie za 250 zł.
A kolejnym modelem jest najnowsze E46 z serii Redline Club. Tak się prezentuje karta tego modelu, zobaczcie, u góry mamy takie fajne połyskujące logo Hot Wheels, poniżej niego znajduje się logo Redline Club, no i naprawdę ładna grafika właśnie tej BM-ki. Rzućmy sobie okiem jeszcze na tył karty, niestety nie ma tutaj nic specjalnego, no i możemy zauważyć, że ten model nie jest numerowany. Zresztą tak jak większość obecnych RLC, Mattel po prostu przestał już je numerować. Ja już ten model otworzyłem, to jest moja powtórka, wrzucam wam tutaj filmik, który niektórych może zaboleć, no ale dzięki niemu mam właśnie tego cudownego luzaka. No i jest on w czerwonym lakierze Spectra Flame i spójrzcie tylko na ten połysk. To jest to, za co uwielbiam właśnie modele RLC. Jest to po prostu idealna tafla lakieru, nie ma żadnych skaz, no i połysk jest naprawdę genialny. Co do samego malowania na tym modelu, no to gdy pojawiły się pierwsze zdjęcia, byłem naprawdę sceptycznie nastawiony. Uważałem po prostu, że to malowanie M tutaj z tym lakierem czerwonym nie będzie wyglądać za dobrze, ale gdy mam już ten model w ręce, to wygląda naprawdę spoko. Może nie jest to moja ulubiona kolorystyka, ale jest naprawdę niezła. W BMC podnosi się maska i co warto zauważyć, to że podnosi się ona tak jak w prawdziwym E36, czyli razem z tymi nereczkami. Niestety w moim modelu coś jest tutaj nie tak ze sprężynką i ta maska, widzicie, sama opada. Raz się trzyma, raz się nie trzyma, zobaczcie, teraz akurat załapała. Co do samej komory silnika, moim zdaniem jest tutaj minimalnie lepiej niż w Mazdzie RX-7. Ten silnik wygląda troszeczkę bardziej 3D. Może nie ma tutaj jakiegoś mega szału, tak jak robi to Mini GT Kaido House, ale tak naprawdę ja niczego więcej od serii RLC nie oczekuję. No dla mnie najważniejsze w tych modelach jest po prostu ten genialny lakier. No a jeśli chodzi o porównanie premki do RLC, to tak naprawdę największą różnicą jest to, że w premce po prostu tutaj na spodzie mamy taki splitter, dokładkę pod zderzakiem, no a w RLC tego nie mamy, ten zderzak jest po prostu czyściutki. Z takich większych zmian to tutaj z tyłu jeszcze na premce, na klapie bagażnika mamy taką lotkę. O, widzicie, jest tutaj taki malutki spoilerek, lotka. No a w modelu RLC ta klapa bagażnika jest idealnie gładka, więc można powiedzieć, że RLC to bardziej taki clean look, bez jakichś tam dokładek i tego typu rzeczy. Na plus RLC na pewno jeszcze są te chromowane końcówki wydechu. No i lakier, wiadomo. Ale spokojnie, ta czerwona E46 to jeszcze nie koniec, bo tak się składa, że ostatnio dokupiłem do swojej kolekcji dwie pozostałe, czyli właśnie tą żółtą i niebieską. Także ja je sobie tutaj zabieram i możemy zobaczyć je z bliska. Niebieska sztuka pochodzi z roku 2022 i limitowana była do 30 000 sztuk. No i niebieski lakier Spectra Flame wygląda naprawdę cudownie, mieni się przekozacko tutaj w lampie. Świetnie odbija naprawdę to światło. Ja ten model kupiłem jako używany i niestety posiada on kilka takich drobnych rys tutaj na dachu, jak i na masce. Nie jestem pewien, czy kamera to odda, no ale gołym okiem ja to po prostu widzę. Co nie zmienia faktu, że taki model używany i tak wyłapałem dużo taniej niż gdybym kupił go na karcie, a tak jak już wielokrotnie powtarzałem, po prostu przyda się do gablotki. Co do ceny, to nie jestem w stanie powiedzieć, ile za niego zapłaciłem, bo kupowałem więcej Hot Wheelsów. Uśredniona cena to było około 200 zł, ale myślę, że ten mógł być jednym z droższych, więc powiedziałbym takie 250. No i w tym również podnosi się maska i silnik mamy praktycznie ten sam, aczkolwiek wymalowany, zobaczcie, trochę inaczej. No i zobaczcie, w niebieskiej jednak przeważa kolor pomarańczowy, natomiast w czerwonej był to niebieski, tak samo jak niebieski tutaj mamy na boku. No ale moim zdaniem zdecydowanie bardziej podoba mi się taki clean look, właśnie cała niebieska, wygląda po prostu lepiej niż to oklejenie M. Aczkolwiek czerwona jest fajna, bo po prostu jest inna. Lepiej mieć takie oklejenie, niż gdyby za każdym razem wychodziła czysta. No i moi drodzy, ta chyba jest najdroższa, bo jest również najstarsza, to jest rok 2021 i ta limitowana była do zaledwie 20 000 sztuk. A kolor, jaki mamy na tym modelu, to Spectra Flame Yellow, aczkolwiek moim zdaniem bardziej wpada on w taki zielonkawy niż w żółty. No ale jak to ma być żółty, to okej, niech będzie żółty. Rejestracja na tym modelu to E46 M3, również mamy tutaj chromowane końcówki wydechu. Ten model również kupiłem jako używany, więc oczywiście znajdzie się tutaj jakaś ryska, którą ja gołym okiem mogę zauważyć. Uśredniona cena to była 200 zł, aczkolwiek żółtą wyceniałbym na trochę więcej niż tą niebieską, więc pewnie coś 280, może nawet 300 zł. Jo, jak mam tak pod lampą, zobaczcie, co tu się dzieje. No jest kozak. No i jeszcze najważniejsze, to był pierwszy wypust tego E46 z RLC, no i niestety miał on dużą wadę. Zdecydowana większość, jak nie wszystkie modele, no niestety tutaj nie domykała się w nich ta maska. I szczelina była naprawdę duża, więc zobaczcie sami, ja podnoszę maskę, chcę ją zamknąć, ona sama leciutko tutaj odbija nam do góry i pod nerkami robi się naprawdę spora szczelina. Jak tam jakoś na chama to wcisnę do końca, nie no zobaczcie, odbija, nawet jak mocno to przycisnę to odbija. Niestety, no żółte miały taką wadę, w niebieskiej było zdecydowanie lepiej, a w czerwonej
No w czerwony jest idealnie, aczkolwiek ta moja sztuka to maska czasami sama tutaj opada. Chyba przedobrzyli. Co do samej komory silnika tutaj jeszcze, to tym razem mamy tutaj kolor czerwony. No i póki co Mattel E46 właśnie w tym Spectra Flame z serii RLC wypuścił tylko 3 sztuki, czyli właśnie tą czerwoną, niebieską i żółtą, ale niewykluczone, że w przyszłości wypuszczą po prostu więcej. No a my teraz możemy przejść do poprzednika, czyli do BMW M3 E30. No i zaczynamy od niebieskiej, która pochodzi z roku 2022 i limitowana była do 30 tysięcy sztuk. Ten konkretny egzemplarz oczywiście sprzedawany był w gablotce, każda gablotka była numerowana, no ale ja kupiłem luzaka, więc tej gablotki nie posiadam. Co do samego odlewu, to zobaczcie, są tutaj lusterka, co jest naprawdę ogromnym plusem, szczególnie jeśli chodzi o modele RLC. Bo tak jak projektanci kiedyś się wypowiadali, te lusterka jest po prostu naprawdę ciężko zrobić. Model RLC przed lakierowaniem podobno jest tam jakoś chromowany i tak dalej, polerowany, no i z tymi lusterkami to naprawdę jest ciężko, bo po prostu podobno łatwo one mogą się zgubić podczas chromowania, albo ciężko je się poleruje, no mają jakąś tam swoją wymówkę, więc naprawdę miło jest je zobaczyć, szczególnie w RLC-kach. Ten model ma otwierane drzwi, no ja tutaj muszę je otworzyć na patencie, więc jakiś plastik po prostu podsadzam, żeby oczywiście nie uszkodzić zbytnio lakieru. Kupiłem tą BMK jako luzaka, więc ten lakier i tak jest troszkę uszkodzony, ma on trochę rys na dachu i tak dalej, ale nie jest tragicznie. No i tak się prezentuje model, gdy te drzwi mamy otwarte, zobaczcie, błyszczy się naprawdę fajnie, jest to troszeczkę inny odcień niebieskiego niż w E46, w E46 mamy po prostu niebieski, no a ten podpisany jest jako Steel Blue, no więc jest on troszeczkę tutaj ciemniejszy, ale wygląda naprawdę fajnie. Z przodu, nereczki, światła, no dużo się tutaj dzieje, a na tyle mamy jeszcze rejestrację z oznaczeniem E30 M3 i bardzo fajnego tutaj badża M3 właśnie w prawym górnym rogu. Dodatkowo jeszcze jest tutaj metalowy spoiler, jedyne co, no to ja chyba wsadziłbym tutaj jakieś chromowane kółka, zwykłe szare, moim zdaniem tutaj troszeczkę psują ten wygląd, na chromach to by wyglądało serio kozacko. E30 to jeszcze nie koniec, bo mam również czerwoną kolorystykę. I czerwoną kolorystykę akurat udało mi się kupić na dropie. Z tego co pamiętam, był to rok 2023. Już ją tutaj dla was wyciągam i odsłaniamy. Tak się prezentuje czerwona i zobaczcie, ta gablotka niestety już nie jest numerowana, więc nie wiadomo tak naprawdę ile ich wyszło. Ja ściągam ten plastik, żebyśmy mogli zobaczyć jak ta Spectra błyszczy. Kurczę, zawsze się boję, że pęknę tą gablotkę. O, z tej strony poszło gładko, a z tej? Z tej coś nie chce. O, dobra, dało radę. No i czerwona Spectra, równie kozacka i ten model to jest ten sam odlew, więc tutaj również otwierają nam się drzwi. No i w tej sztuce kółka już są moim zdaniem zdecydowanie lepsze. Zobaczcie, one wyglądają troszeczkę jak takie BBS-y. Są w złotym kolorze i mają srebrny rancik. Bardzo lubię takie połączenie. Sama felga wygląda po prostu jak taka wieloszprychowa, no po prostu jakby to były BBS-ki, a takie BBS-ki do E30 wyglądają naprawdę fantastycznie. Fajnie, że co kolorystykę Mattel zawsze zmienia rejestrację i w tym przypadku mamy tutaj MMM3. Otworzyłbym jeszcze te drugie drzwi. No i zobaczcie, drzwi otwarte, tak prezentuje się ten model. Naprawdę nie ma na co tutaj narzekać, nawet są lusterka. No i mamy tutaj wszystkie BMW, które póki co wyszły z serii RLC, plus z tyłu stoi jeszcze ten konwent z Meksyku, ale spokojnie, to jeszcze nie koniec odcinka, no bo tak jak mówiłem, ostatnio pojawiły się przecieki nowego BMW E36. O tym E36 ja już wspominałem u mnie na odcinku, który był właśnie o przeciekach, ale teraz w końcu mamy finalną wersję, no i wiemy jak będzie wyglądać na dropie. No i pierwszą kolorystyką, na którą się zdecydowali, jest taki mocny pomarańczowy. Nie jestem usatysfakcjonowany do końca, liczyłem kurczę na jakiś fajny fiolecik, no ale pomarańczowy i tak będzie ok. Ze względu na to, że jest to pierwsze wydanie, no to ja na pewno tą sztukę muszę dodać do kolekcji. No i moim zdaniem odlew wyszedł naprawdę cudownie. Proporcje są tutaj zachowane bardzo dobrze. Super wygląda przedni zderzak i ta dokładka. Trzeba pamiętać, że nie jest to zwykłe BMW M3 E36, no bo jest to wersja lightweight. No i warto zaznaczyć, że model posiada lusterka, więc jedynym RLC bez lusterek zostanie E46. W modelu jest dodatkowo metalowy spoiler. No i projektant wypowiadał się, że jest fanem E36 i przemycił tutaj kilka smaczków. Między innymi na tylnych siedzeniach dołożony jest system audio i widać dwa głośniki. No oprócz tego chyba największym smaczkiem jest to, że nie ma tutaj seryjnego silnika. Sam tego wcześniej nie wiedziałem, ale podobno E36 w wersji na Stany Zjednoczone miało inny silnik. Był to również S50 B30, no ale była tam znacząco obcięta moc, no bo silnik na Stany Zjednoczone generował chyba aż o 40 koni mechanicznych mniej niż ten na Europę. No i projektant stwierdził, że zrobi to, co było popularne w Stanach Zjednoczonych, czyli po prostu wymieni silnik. No i silnik, który zastosował w tym modelu to S54 B32
czyli właśnie silnik z jego następcy BMW E46. Ale patrząc na odlew E36, moim zdaniem komora silnika jest wykonana o wiele lepiej niż w modelu RLC E46. No a dla fanów BMW jeszcze taki szybki przeciek, czyli premka, która pojawi się w niedalekiej przyszłości, a będzie to BMW M5 F90. No i nie przestraszcie się tym dachem, wygląda on na totalnie przezroczysty, ale nic bardziej mylnego, projektant bardzo szybko nam to wyjaśnia. No i po prostu ta BMK M5 może mieć karbonowy dach i to co zrobią w tym modelu premium, to po prostu położą na to tampon dróg właśnie we wzór karbonu. No więc ten model M5 zapowiada się równie dobrze. No i co widzu, sporo było tych E36, E46, E30 dzisiaj. Oczywiście daj znać w komentarzu, która BMK jest twoją ulubioną. No moja osobiście będzie to zdecydowanie ta E36, która powinna wyjść jeszcze w tym roku. No i co, wielkie dzięki za oglądanie, do następnego, cześć!